Hi, hello. Witajcie moi drodzy w super ściądze w trzeciej części testu do Unitu trzeciego do naszego podręcznika English Class na poziomie A2. Dziś parę słów o pytaniach w czasie past simple. Popatrzcie na tabelki. Większość pytań w czasie past simple tworzymy przez operator did. Na przykład did she meet her friends albo did they watch the film. We wszystkich osobach właśnie tego operatora będziemy używać. Jeżeli jednak w zdaniu będziemy mieć czasownik to be w formie przeszłej oczywiście, czyli albo was, albo were, jest to czasownik, który sam sobie potrafi poradzić z tworzeniem pytań. Nie potrzebujemy dodatkowego operatora. Popatrzmy na przykłady. Was the film interesting? Albo were your friends happy? Mamy dwie formy czasownika to be, was do pierwszej osoby liczby pojedynczej i do trzeciej osoby liczby pojedynczej, czyli do I, to jest pierwsza, i he, she, it to jest trzecia osoba liczby pojedynczej, natomiast do wszystkich innych osób będziemy stosowali were. Mam dla Was dwa zadania. W pierwszym zadaniu będziemy właśnie dodawać was, were albo did, aby stworzyć pytania. Macie tam słowa w rozsypance, trzeba je ułożyć w kolejności, dodać to, co powinno być dodane i stworzyć pytanie. Ready? So let's begin. Was Emma at home 2 days ago? To było pytanie z czasownikiem to be. Potrzebowaliśmy formy przeszłej oczywiście tego czasownika i zapytaliśmy, czy Emma była w domu 2 dni temu. Kolejne. Were you at school on Monday? Tym razem zapytaliśmy, czy wy byliście albo czy ty byłeś w szkole w poniedziałek. And the next. Did he find his backpack yesterday? Aby stworzyć tutaj pytanie, potrzebowaliśmy operatora did. Więc did był na początku, potem osoba he, a potem czasownik find, a potem cała reszta. Did he find his backpack yesterday? I kolejne zdanie. Did they enjoy the trip last week? Stworzone podobnie. Najpierw operator did, potem osoba, potem czasownik, a potem cała reszta. Jeszcze raz popatrzmy na słowa, które dodaliśmy. Wszystkie z nich będą przed podmiotem. Was i were, czyli czasownik to be, i did, czyli operator do czasu przeszłego. Ok. Drugie zadanie. Drugie zadanie to przekształcanie zdań twierdzących w pytania. Zwróćcie uwagę też, zanim napiszecie, że czasowniki wpisane są tu w czasie przeszłym, więc tworząc pytanie, należy je zamienić na bezokoliczniki, czyli na formę podstawową. Tam, gdzie będzie czasownik to be, wystarczy ten czasownik przenieść przed podmiot. So, let's check. Did Hammy and Fluffy eat popcorn yesterday? To nasze pierwsze pytanie. Did na początku, potem osoba, potem czasownik w formie podstawowej, no i cała reszta. Kolejne zdanie jest zdaniem pytającym z czasownikiem to be. Dlatego czasownik to be na początek należało postawić, a potem podmiot i potem cała reszta. Was Robert very tired after the match? I kolejne, również z czasownikiem to be. Were Max and Anna at cinema last week? Were na początku, czyli czasownik to be w formie przeszłej na początku. Kolejne. Did Harry and George have breakfast at 6 o'clock? I mam nadzieję, że pamiętaliście, że czasownik had nie może być już w formie przeszłej, tylko powinien w pytaniu wrócić do formy podstawowej. Dlatego mieliśmy did operator, potem osoba Harry and George, a potem czasownik have w formie podstawowej, czyli w bezokoliczniku. And the last one. Did we know all the answers? Hopefully
You did. Okay. Thanks for watching. Bye bye.